Witam serdecznie na moim kanale WeMakeUp. Chciałam Ci pokazać, jak wykonać w prosty sposób makijaż. Zapraszam do oglądania. Mam zamiar dzisiaj użyć dwóch palet cieni do powiek. Pierwsza to będzie EYN Bright, a druga to będzie Morphe Palette 35M. Więc zaczniemy od EYN i wybierzemy sobie cień ten o tutaj, Lagoon. I będzie to nasz cień przejściowy. Pamiętajcie, żeby nie nabierać za dużo cienia na pędzelek, ponieważ będzie Wam się osypywał oraz trudniej będzie go rozścierać, jeżeli za dużo na sam początek nałożycie. Ja używam takiego pędzelka. I nakładamy go tutaj, jak mamy naszą kość i go rozcieramy delikatnie. Pamiętajcie, lepiej więcej razy nałożyć cień na pędzel niż jeden raz i za dużo. I je krągłymi ruchami rozcieramy. Oczywiście na sam początek pracujemy na półzamkniętym oku, żeby dostać się we wszystkie miejsca, dokładnie nałożyć nasz cień. I naszym cieniem dojeżdżamy gdzieś do tego momentu. Nie na całej długości. Dla lepszego efektu, żeby ten cień przejściowy był bardziej widoczny, kiedy otworzymy oko i spojrzymy na kogoś na wprost, polecam po prostu otworzyć oko, patrzeć na wprost do lusterka i wtedy malować. I to samo robimy na drugim oku. Jako drugi cień, który nałożymy do zewnętrznego kąciku oka, posłużymy się paletą Morphe 35M i użyjemy cienia tego od tutaj i to będzie Green with Envy. Teraz sobie wezmę bardziej płaski pędzelek, nałożymy go troszeczkę i nakładamy go na oko. Delikatnie, lekko załamanie oka. I to samo z drugim okiem. Pamiętajcie, nie bójcie się posługiwać pędzlami. Też tak kiedyś myślałam. Pędzle wcale nie gryzą. Wystarczy odrobina cierpliwości, ćwiczenia i będzie pięknie. Jeszcze troszeczkę.
Teraz akurat bardzo mocny cień, muszę powiedzieć. Troszeczkę poza nasze linie, żeby mniej więcej oko równo wyglądało. Bo jak sami wiemy, jedna i druga połowa twarzy się różnią. Dlatego spróbujmy zrobić wszystko mniej więcej tak, żeby wyglądało. Patrzcie, jakie plamy. Właśnie to trzeba dopracować delikatnie pędzlem. Aczkolwiek wszystko się zmiesza tak czy siak. Jak widzicie, jeżeli jest trochę za bardzo uplamione tutaj na naszej kości, bądź za mało cienia, to w tym momencie jeszcze raz wziąć troszeczkę cienia. Dosłownie bardzo mało na pędzel. I dosłownie rozmazać jeszcze. Teraz posłużymy się również paletą EYN Bright i użyjemy sobie na środkową część naszej powieki cienia Rise and Shine, to jest ten tutaj. Wezmę sobie go na palec. Zobaczcie. I palcem sobie nałożę tego cienia. Nie do końca powieki, ponieważ chcemy zostawić tę naszą ciemniejszą zieleń. I wklepujemy palcem. Nie rozcierajcie, ponieważ możecie rozmazać tak samo cieniem, bądź mogą się zacząć mieszać i może to nieładnie wyglądać, dlatego po prostu delikatnie pocierajcie, tak dosłownie dotykajcie delikatnie palcem. I też nie dojeżdżamy do końca, ponieważ kącik oka sobie wypełnimy. I robimy to samo z drugim okiem. No i na chwilę zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Oczy mamy skończone. Jeżeli chodzi o nakładanie cieni, dolną powiekę zostawimy na sam koniec, jak już nałożymy podkład. Kreski eyelinerem zrobione, sztuczne rzęsy doklejone. Pamiętajcie, nie tuszujcie dolnej powieki, ponieważ będziemy ją kończyć na samym końcu i nakładanie cienia przy natuszowanych rzęsach będzie dosyć niewygodne i ciężkie. I teraz przechodzimy do twarzy. Ja użyję podkładu z Rimmela Lasting Finish 25 Hours with Comfort Serum. Nałożę go troszeczkę na rękę i pierwsze co, to go będę rozsmarowywać palcami. Pytanie, dlaczego palcami? Ponieważ miałam długi okres czasu, kiedy miałam problem z nakładaniem podkładu na twarz, ponieważ moja twarz jest bardzo biała, jest cienka jak papier, wszystko widać i kwestia jest tego, że z bardzo jasnymi podkładami do twarzy miałam taki problem, ponieważ jak wklepywałam od razu gąbeczką, to zostawały mi ślady takie, jakbym miała mąkę na twarzy nałożoną. Więc długo czasu szukałam, próbowałam i w efekcie postanowiłam smarowywać pierwsze palcami, a później wklepać gąbeczką. Ponieważ przy okazji możemy zobaczyć później miejsca, w których mamy nadmiar podkładu bądź za mało podkładu i je poprawić.
Teraz bierzemy naszą gąbeczkę i wklepujemy. Pamiętajcie, nie wklepujcie za mocno, ponieważ potem, tak jak w moim przypadku, jeżeli macie jasną twarz, mogą Wam się dodatkowe czerwone ślady robić, bądź czerwone miejsca i narobicie sobie tylko i wyłącznie więcej pracy w tuszowaniu tego. Nie musicie dokładnie pod oczami robić, ponieważ highlighter idzie pod oczy. Największy problem zawsze mam przy brodzie. Zawsze najbardziej czerwona i świetlista. Ale nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Pamiętajcie dokładnie wklepać przy linii włosów, ponieważ będą później takie puste miejsca widoczne. Bardzo ostrożnie, jeżeli macie od razu brwi zrobione, bardzo ostrożnie przy brwiach, żeby wiadomo sobie ich nie zniszczyć i nie malować jeszcze raz. Następnie przechodzimy do konturowania twarzy. Ja będę tylko i wyłącznie konturować nos, żeby go troszeczkę wyszczuplić, a tutaj z boku pójdzie bronzer. Więc już Wam mówię, Barry M Flawless Chisel Cheeks Contour Cream. Delikatnie jedziemy, jak idzie kość. Z drugiej strony troszeczkę na czubek. Pamiętajcie, żeby dojechać do brwi, do mniej więcej linii brwi. I wklepujemy gąbeczką. Skoro robiliśmy ciemny kontur, to teraz pora na jasny. Będę używać z tej samej firmy Barry M Flawless Chisel Cheeks Contour Cream Highlighter. I nakładamy go troszeczkę na czoło, przez nos. Również go nakładam na brodę, ponieważ robi się, tak jak wcześniej wspominałam, najczęściej czerwona. I pod oczy. Również bierzemy naszą gąbeczkę i teraz wszystko ładnie wklepujemy. Wszystko ładnie wklepane, to teraz użyję pudru Laura Mercier, żeby uniknąć efektu świecenia się, ponieważ
wiele osób używa matowych podkładów, przychodzi po długim czasie chodzenia w nich, po pewnym momencie przychodzi jednak efekt świecenia się. Dlatego na naszą strefę T nakładam puder. I również troszeczkę na policzki i pod oczy. Tak jak wspominałam wcześniej, poniżej naszych kości policzkowych użyję bronzera. Będzie to bronzer Estee Lauder. Jest w takim ładnym, kwiecistym opakowaniu. Wyglądał tak w środku. I nakładamy. Najłatwiejszy sposób na nakładanie bronzera, jeżeli się nie do końca widzi swoje wszystkie linie na twarzy, jest sposób na rybkę. Czyli zaciągamy tak i w tym momencie widać całą naszą linię. Powinno być linia bronzerem powinna być zrobiona dosłownie pod kością. Jedna ważna uwaga, pamiętajcie, tak jak mówiłam o cieniach, nie nakładajcie zbyt dużo cieni na pędzelek. Tak samo tyczy się to bronzera, ponieważ jeden jest mocniejszy, drugi jest słabszy, nigdy nie wiesz i jak nałożysz za dużo bronzera, będzie wyglądać to nie za fajnie i będzie ciężko to rozetrzeć. Bronzer nałożony. Teraz przyszła pora na róż Ciaté London. Wygląda on mniej więcej tak. To jest Pinch Me. I on wygląda, to jest róż dokładnie z rozświetlaczem. Bardziej zależy mi na tym rozświetlaczu niż na różu. Nie chcę mieć zbytnio mocnego efektu różu na policzkach, dlatego biorę pędzel. Dosłownie kilka maźnięć i delikatnie na naszej kości. Mały połysk jest. Tak samo możemy dodać troszkę tego połysku między nasze cienie i naszą brew. Do tego po prostu użyję palca delikatnie. Jak możecie widzieć, po prostu nabieram z całego rozświetlacza i delikatnie dotykam palcem. Do zrobienia została nam jeszcze dolna powieka, dlatego wrócimy do naszej palety EYN i z powrotem użyjemy naszego cienia przejściowego, który się nazywa Lagoon. To jest ten oto tutaj. Możecie użyć tego samego pędzla, którego wcześniej używaliście. Nabieramy troszeczkę cienia i malujemy dolną powiekę. Dosłownie lekko jej dotykamy, nie przyciskamy pędzla, żeby nam się łatwiej wszystko rozcierało i nie dojeżdżamy do końca powieki, tylko gdzieś kończymy w połowie. To samo robimy na drugim oku. I żeby wzmocnić troszeczkę bardziej naszą dolną powiekę, użyjemy tego oto tutaj cienia Alice Seed. Pamiętajcie,
dosłownie delikatnie dotykamy pędzlem i też delikatnie zaznaczamy naszą dolną powiekę. Oczywiście wytuszuję dolne rzęsy tuszem Number 7 Intense Volume. Oczy skończone i zostały nam już tylko usta. Do ust użyję szminki L'Oréal Paris iTease 122. Jest to szminka płynna i jest ona z pigmentem bardzo mocnym oraz z tuszem, dlatego utrzymuje się bardzo długo. Wygląda ona mniej więcej tak. Pamiętajcie, nie bójcie się używać szminki. Gdziekolwiek nie wyjedziecie, zawsze da się to wyczyścić i poprawić na nowo. No po prostu uwielbiam ten odcień. Makijaż zakończony i jak widzicie wcale nie jest to ani trudne, ani skomplikowane. Wystarczy odrobina cierpliwości i pogodzenia się z pędzlem. Jeżeli podobał Ci się mój filmik, zostaw łapkę i zasubskrybuj mój kanał. Oraz wystaw swoją opinię w komentarzach. A ja życzę Tobie miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.